Ukrainiec podejrzany o sabotaż Nord Stream 2 został zatrzymany w Polsce dzień po rozmowach z Niemcami. Rosja ostrzega przed prowokacją w Polsce, ale może szykować własną. Ropa tanieje wobec spekulacji o rekordzie. Jest 1 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Zatrzymanie w Polsce w sprawie sabotażu Nord Stream 2 dzień po rozmowach z Niemcami. Ukrainiec zatrzymany przez podejrzenia Niemiec o sabotaż Nord Stream 2 wrócił do Polski pomimo rzekomej ewakuacji w aucie dyplomaty rok wcześniej. Dzień przed zatrzymaniem doszło do rozmów polsko-niemieckich. Nie jest jasne, dlaczego Ukrainiec podejrzewany o sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji do Niemiec przebywał w Polsce. Został zatrzymany i czeka na decyzję sądu polskiego w sprawie ekstradycji. Obywatel Ukrainy Wołodymyr Żet został zatrzymany w Pruszkowie ze względu na fakt, że jest ścigany na mocy europejskiego nakazu aresztowania wystawionego przez prokuraturę niemiecką. Śledczy z Niemiec podejrzewają go o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Potencjalny udział Ukraińców w sabotażu gazociągów z Rosji do Niemiec przeczyłby tezie prezydenta Władimira Putina o tym, że była to operacja wywiadu USA. Rosjanie zresztą kilkukrotnie zmieniali swoją interpretację w tej sprawie. 26 września 2022 roku doszło do serii wybuchów, które rozerwały gazociągi Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim. Śledztwa w tej sprawie w Danii oraz Szwecji zakończyły się brakiem wskazania winnych. Sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2 nie zakłócił dostaw gazu z Rosji do Europy, ponieważ pierwszy z tych gazociągów przestał tłoczyć surowiec w lipcu 2022 roku wskutek decyzji Rosjan, a drugi nigdy nie ruszył do pracy. Sabotaż miał pozostawić nietkniętą jedną z dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2, skłaniając siły prorosyjskie w Niemczech do sugestii, że należy doprowadzić do jego uruchomienia w przyszłości. Taka możliwość jest jednak ograniczona przez sankcje USA i Unii Europejskiej wobec spółki Nord Stream 2 AG, która jest operatorem gazociągu oraz należy w 100% do rosyjskiego Gazpromu. Postępowanie w sprawie sabotażu jest kontynuowane w Niemczech i z wycieków do prasy wynika, że w centrum podejrzeń jest grupa Ukraińców, którzy wynajęli jacht Andromeda w Polsce po to, aby potencjalnie podłożyć ładunki na gazociągach z Rosji. Zatrzymany Wołodymyr Żet to nurek, nie przyznaje się do udziału w sabotażu Nord Stream 1 i 2. Oprócz niego inny obywatel Ukrainy Serhii K. został zatrzymany we Włoszech, a teraz czeka na decyzję sądu włoskiego o ekstradycji do Niemiec. Według polskiej prokuratury Wołodymyr Żet ma prawo do stałego pobytu w Polsce, gdzie przebywa wraz z rodziną, prowadząc działalność gospodarczą w branży budowlanej. Jednakże według rewelacji niemieckiego Spiegla rok wcześniej miało dojść do ewakuacji podejrzanego z Polski z użyciem samochodu dyplomatycznego Ukrainy. Brak współpracy przy postępowaniu w jego sprawie miało być kością niezgody przywódców Polski oraz Niemiec w 2024 roku. Nie jest jednak jasne, dlaczego Wołodymyr Żet przebywał na terenie Unii, skoro jest podejrzewany przez Niemców o sabotaż. Z tego samego powodu nie wiadomo, dlaczego Serhii K. przebywał we Włoszech. Jaki by obywatel Ukrainy w tych działaniach nie uczestniczył, mając na uwadze wojnę na Ukrainie oraz to, że właścicielem tej infrastruktury jest spółka rosyjska, która wprost finansuje wojnę w Ukrainie, trudno uważać, aby te działania mogły być uznawane za przestępstwo, zaznaczył obrońca Tymoteusz Paprocki, cytowany przez polską agencję prasową. Teraz polski sąd zadecyduje o tym, czy dojdzie do ekstradycji, a postępowanie w oparciu o dokumentację przekazaną z Niemiec może zająć do 100 dni. 1 października ma dojść do przesłuchania, które będzie podstawą do decyzji Polaków o ewentualnych środkach zabezpieczających do podjęcia względem podejrzanego. Należy zaznaczyć, że 29 września doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski oraz Niemiec w Warszawie przy okazji Warsaw Security Forum. Komunikat z rozmów nie wspomina nic o sprawie Nord Stream 2. Jest jedynie wzmianka o rozmowach na temat obszarów współpracy na Morzu Bałtyckim. Czas na pozostałe wieści. Na początek z Polski. Niższe ceny energii w taryfach. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziła taryfy na sprzedaż energii do odbiorców uprawnionych, w tym gospodarstw domowych, na ostatnie 3 miesiące 2025 roku. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w tym okresie wyniesie 572 zł za megawattogodzinę. Dotychczasowy poziom to 622 zł. Cena mrożona w 2025 roku
to 500 zł za megawattogodzinę. Jednym z naszych priorytetów na nowy rok, kiedy przestanie już obowiązywać mrożenie cen prądu, jest to, by cena energii była niższa niż 500 zł za megawattogodzinę, przekonywał minister energii Miłosz Motyka. Atomowe łańcuchy dostaw. Inicjatywa Spring rządu USA ma wesprzeć budowę jądrowych łańcuchów dostaw w Polsce i regionie. To Polska określi, czego potrzebuje, a my postaramy się pomóc, powiedziała Ann Gencer, podsekretarz z Biura Kontroli Zbrojeń i Nierozprzestrzeniania w Departamencie Stanu USA w komentarzu dla Energy Drink podczas konferencji poświęconej Spring w Warszawie. Gazowanie planu energetycznego. Gaz ziemny będzie jeszcze długo paliwem energetyki w Polsce. Dlatego aktualizacja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu będzie gazowana. Gaz-System prognozuje możliwość budowy 15 do 20 gigawatów elektrowni gazowych w Polsce, a więcej w materiale na stronie internetowej, do której link podaję niżej. Teraz wieści z Europy. Rywal Orlenu może wygrać w Czechach. Partia Andreja Babisza może wygrać wybory parlamentarne w Czechach zaplanowane na 3 i 4 października. Partia ANO prowadzi w sondażach. Babisz był krytykiem zaangażowania Orlenu w Czechach, a jego firma Agrofert przegrała spór sądowy z Polakami w 2017 roku. Obecny rząd Czech zdecydował o porzuceniu ropy z Rosji pomimo oporu Słowacji i Węgier. Szczyt pod parasolem antydronowym. Nieformalny szczyt Unii Europejskiej odbędzie się 1 października w Kopenhadze. Stolica Danii jest zabezpieczana przez siły NATO ze względu na podejrzane incydenty z udziałem dronów poprzedzające szczyt. W zabezpieczeniu wydarzenia biorą udział żołnierze z Polski. Tematem obrad ma być m.in. dalsze wsparcie Ukrainy. Ostrzeżenie przed prowokacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w nagraniu wideo, że Rosja może użyć tankowców naftowych na Morzu Bałtyckim do prowokacji z użyciem dronów. Wywiad rosyjski zasugerował tego samego dnia, że to Ukraina może szykować sabotaż infrastruktury krytycznej w Polsce oraz Rumunii. Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Polski z użyciem dronów z 9 na 10 września. Jeszcze wieści ze świata. Kryzys paliwowy Rosji potrwa dłużej. Rząd rosyjski przedłużył zakaz eksportu benzyny do końca 2025 roku. To skutek coraz skuteczniejszych ataków Ukrainy na infrastrukturę paliwową Rosji na czele z rafineriami. Spadek przerobu ropy na paliwa mógł przekroczyć już 20% mocy. Pierwotnie zakaz miał wygasnąć od października. Blackout atomu w Zaporożu. Elektrownia jądrowa w Zaporożu okupowanym przez Rosję nie ma dostępu do zewnętrznych źródeł energii od 23 września. Greenpeace Ukraina przekonuje, że to skutek sabotażu Rosjan polegającego na zerwaniu ostatniej linii przesyłowej prowadzącej do obiektu. Shutdown w USA. Demokraci w Senacie odmówili przyjęcia ustawy budżetowej zaproponowanej przez administrację Donalda Trumpa. Od północy rząd w Waszyngtonie pracuje w trybie shutdown. Republikanie zapowiadają dalsze prace nad budżetem w celu uzyskania kompromisu. Przedłużający się shutdown może zmusić USA do cięć wydatków i paraliżować działania rządu. Tąpnięcie ropy wobec wizji rekordu podaży. Spekulacje o tym, że kraje porozumienia naftowego OPEC Plus mogą zwiększyć podaż ropy o 500 tysięcy baryłek dziennie od listopada, obniżyły cenę baryłki Brent w okolice $66. OPEC dementuje te doniesienia, ale luzowanie cięć porozumienia naftowego ma być przedmiotem rozmów w niedzielę 5 października. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.